Yeah! Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam 3 fundamentalne dla mnie ćwiczenia, które sprawiają, że moje bieganie jest bez kontuzji. Część z Was wie, że oprócz tego, że biegam, trenuję regularnie na siłowni. Niemniej, musimy wszyscy dobrze wiedzieć, że samo bieganie to jest trochę dla naszego ciała za mało. Świetnie działa na serce, jest bardzo prozdrowotne, natomiast może być kontuzjogenne i doprowadzać do różnych urazów, ponieważ nasze ciało od samego biegania nie wzmocni się wystarczająco. Dlatego powinniśmy oprócz biegania dodać odpowiednie ćwiczenia siłowe, które wzmocnią nasze ciało. W przypadku biegania warto wzmacniać staw skokowy, kolano, ścięgno Achillesa, łydkę i takie ćwiczenia za chwilkę Wam przedstawię. Kontuzje w bieganiu mają różne genezy. Oczywiście wysoka masa ciała, bardzo duża masa ciała może powodować urazy i kontuzje w bieganiu. Źle dobrane buty również. Zła technika biegu jak najbardziej. Tych rzeczy jest sporo. Natomiast możemy zminimalizować ryzyko urazu tym, że będziemy powoli wdrażać te zmiany, czyli na przykład biegać lepiej, mieć dobre buty, schudnąć, ale bardzo ważne moim zdaniem jest odpowiednie wprowadzenie dobrych ćwiczeń, by wzmacniać właśnie nasz ten po prostu układ ruchu. 2 razy w tygodniu, 20 minut, 3 ćwiczenia. To jest moja podstawa, jeśli chodzi o wzmacnianie układu ruchu. Dlatego zacznijmy sobie od pierwszego bardzo ważnego ćwiczenia, czyli wspięcia na łydki. Wbrew pozorom przez wiele osób wykonywane bardzo źle. Ja robię wspięcia na łydki jednonóż. Jeżeli nie macie siły, żeby robić jednonóż, róbcie obunóż. Jednak co jest istotne, 2 ważne punkty. Zawsze wspięcia na łydki robimy na podwyższeniu, tak żeby zwiększyć zakres ruchu w stawie skokowym. Dzięki temu aktywnie pod obciążeniem będziemy rozciągać ścięgno Achillesa i przede wszystkim mięśnie naszych łydek. Będziemy je mobilizować. Większość osób, które zaczyna biegać, ma bardzo mały zakres w stawie skokowym, co jest w dużej mierze niezdrowe i może powodować niepotrzebne naprężenia i kontuzje w ścięgnie Achillesa i w stawie skokowym. Dlatego wspięcia na łydki powinniśmy zawsze wykonywać na podwyższeniu. Ja je wykonuję na slantboardzie, czyli takiej regulowanej desce, którą można kupić w internecie. Wy możecie wykonywać je na schodach, na grubych książkach na przykład, na jakiejś deseczce. Wybierzcie sobie co tam chcecie, ale nie róbcie wspięć na płaskiej podłodze. To jest pierwsza rzecz. Druga bardzo ważna rzecz i błąd zarazem, to robienie tego ćwiczenia zbyt szybko, dynamicznie, podskakiwanie, odbijanie się i nie zatrzymywanie się w odpowiednim momencie. W momencie, gdy podchodzimy do góry, powinniśmy zrobić krótką pauzę, napiąć nasze łydki. Gdy opuszczamy się w dół, róbmy to kontrolowanie i rozciągajmy te łydki, natomiast na samym dole zatrzymajmy się na tą sekundę, 2 i nie odbijajmy się od samego dołu. Dajmy tym łydkom, temu Achillesowi pobyć troszkę w tej pozycji rozciągnięcia. I to przede wszystkim wzmocni Wam łydki. Ile razy robić tego w tygodniu? Ja polecam minimum raz, najlepiej 2 razy w tygodniu, 2 do maksymalnie 3 serii. Nie liczyć powtórzeń, chociaż możecie to oczywiście zrobić. Ja osobiście robię to, można powiedzieć, do odciny. Czyli do momentu, kiedy nie jestem w stanie zrobić kolejnego powtórzenia lub zostawiam sobie jedno powtórzenie w zapasie i nie walczę, bo nie chcę złapać kontuzji. Chodzi o to, że widzę, że nie mam już siły, to odpuszczam. To wystarczy. Drugim bardzo ważnym ćwiczeniem, które może być troszkę trudniejsze do zrobienia, jest zadbanie o nasz piszczelowy mięsień przedni. Słuchajcie, wiele kontuzji, na przykład u początkujących biegaczy, bierze się z tego, że mają bardzo mocno osłabiony i napięty zarazem podczas biegania mięsień piszczelowy przedni i mają różne przypadłości, po prostu stan zapalny. I co trzeba zrobić? Trzeba przede wszystkim go wzmocnić. Oczywiście, dobra technika biegu i dobrze amortyzowane buty to tutaj podstawa, ale jeżeli odpowiednio wzmocnicie go siłowo, to znacznie sobie pomożecie. Ja osobiście wykorzystuję taką maszynę, a właściwie przyrząd zrobiony na zamówienie, ale możecie taki przyrząd kupić sobie na AliExpress, a może niedługo ktoś będzie sprzedawał go w końcu w Polsce. Ten przyrząd sprawia, że możemy nałożyć sobie obciążenie i wyćwiczyć nasz piszczelowy mięsień przedni pod obciążeniem i co istotne też go rozciągnąć. Znowu pełny zakres ruchu. Rozciągamy i napinamy mięsień, również robiąc to powoli, kontrolowany ruch przez całą fazę od początku do końca bez żadnego odbijania i również 2-3 serie prawie do odciny, maksymalnie z jednym powtórzeniem w zapasie sprawi, że kontuzje przedniej części łydki już będą Was zawsze omijać i nigdy się nie pojawią. Dobieracie oczywiście obciążenie pod siebie i najlepiej, żeby zakres powtórzeń
osiągną między 12 a maksymalnie 20. Można oczywiście ten przyrząd spróbować zastąpić, wykorzystując gumy mini band lub power band zaczepione o jakiś przedmiot przed Wami, tak żebyście mogli pracować stopą i po prostu zadzierać tą stopę i napinać mięsień piszczelowy przedni. Możecie na przykład spróbować zrobić to z hantlem na siłowni, takim płaskim, łapiąc go po prostu między stopy i również kładąc się na płaskiej ławce, tak jak ja to zrobiłem. Pracujemy nad tymi mięśniami i unikamy kontuzji. Trzecim bardzo istotnym dla mnie ćwiczeniem jest step up, albo na przykład, może przetłumaczmy to sobie na polski, krok albo wejście na stopień. Tak to nazwijmy. To ćwiczenie polega na tym, że jesteśmy w pozycji wyprostowanej, stoimy sobie na jakimś podwyższeniu. Ja akurat robię to na slandboardzie. Nasze kolano nogi pracującej jest mocno wypchnięte do przodu i robimy nic innego jak taki kroczek, prostujemy naszą nogę w kolanie. To ćwiczenie ma na zasadzie właściwie wzmocnić kilka elementów naszej nogi. Tak na dobrą sprawę przede wszystkim chodzi o wzmocnienie tego wewnętrznego mięśnia, tej łezki czworogłowych mięśni uda, która odpowiada nam w tym przypadku w bieganiu za stabilizację. Ten mięsień bardzo często jest osłabiony. Jeżeli nie chodzicie na siłownię, nie robicie ćwiczeń takich jak wyprosty nóg na maszynach, robione poprawnie. Nie robicie różnego rodzaju przysiadów bułgarskich, jednonóż, wykroków. Właściwie ten mięsień ciężko obciążyć oprócz wyprostów tak naprawdę, więc to ćwiczenie, step up, będzie bardzo pomocne. W tym ćwiczeniu bardzo istotne, żebyśmy niczego się nie trzymali z boku i robili to ćwiczenie poprawnie w odpowiednio niezbyt dużym zakresie ruchu. Tu chodzi tylko o wyprostowanie nogi w kolanie. Druga sprawa, to ćwiczenie będzie wzmacniać w ogóle Wasze kolano i wszystko, co wokół tego kolana się znajduje. Dlatego zakres nie jest duży, obciążenia na razie tutaj w ogóle nie dobieramy, robimy sobie 2-3 serie w zakresie ruchu 8-12 powtórzeń i staramy się napinać mięsień czworogłowy zawsze jak jesteśmy na górze. Step up to oczywiście też ćwiczenie, które w ogóle będzie wpływać na Waszą stabilizację i poprawną postawę i obciążenie nogi podczas biegu, dlatego polecam każdemu biegaczowi, niezależnie od tego, czy macie jakikolwiek ból kolana, czy nie, robić to ćwiczenie, ponieważ w przyszłości przy większych obciążeniach sami zauważycie, że to obciążenie kolana od strony wewnętrznej może w Waszym przypadku być większe, zwłaszcza jeżeli macie nadpronację. Jeżeli biegacie w butach stabilizujących, to takie ćwiczenie powinno być bardzo ważne w Waszym planie, ponieważ Wy powinniście wzmacniać zarówno staw skokowy, jak i wewnętrzną część Waszego kolana, a właściwie mięśnie, którymi jest obudowany. Można powiedzieć, że to jest tyle. Oczywiście każdy ma trochę inne przypadłości, problemy i kontuzje, więc tutaj można te ćwiczenia lekko zmodyfikować. Niemniej moim zdaniem pierwsze 2 ćwiczenia są najważniejsze i każdy biegacz powinien je wykonywać, ponieważ wzmacniamy nimi przednie i tylne mięśnie łydki oraz achillesa i staw skokowy. Ostatnie ćwiczenie moim zdaniem też jest istotne i każda osoba biegająca też powinna je sobie do planu wrzucić. Polecam również każdemu wdrożyć trening siłowy. 1-2 razy na siłowni z ciężarami krzywdy Wam nie zrobi, a naprawdę da dużo pozytywnych efektów, ale o tym opowiem Wam w najbliższym odcinku. Także dziękuję za dzisiaj, trzymajcie się i cześć!